Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Archiwum Emocji na kanale Sunset Talks. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co każdy z nas zna. O szklance. Ale spokojnie, nie będziemy robić tu wykładu o tym, czy szklanka jest do połowy pełna, czy pusta. Podejrzewam, że gdyby ta szklanka mogła mówić, westchnęłaby ciężko i powiedziała: ludzie, na litość boską, jestem naczyniem, a nie waszym terapeutą. Ja tam w ogóle nie rozumiem, po co ta cała analiza szklanki. Kot nie pyta, czy miska jest do połowy pełna. Kot widzi dno i pyta, kogo z personelu należy za to zwolnić. I tutaj dochodzimy do sedna dzisiejszego tematu. Bardzo często skupiamy się na tym, czego nie możemy. Nie mogę zmienić pracy, nie mogę zmienić tej sytuacji, nie mogę sprawić, by mnie ktoś zrozumiał, nie mogę cofnąć czasu. I nasz mózg robi wtedy coś bardzo ciekawego. Buduje wielki mur, cegła po cegle. Na każdej zapisuje: nie mam wyboru. A mózg na to: świetnie. Oto lista dowodów. Popatrzmy teraz na człowieka, który miał wszystko. Dom, zdrowie, rodzinę, pracę, ale codziennie narzekał, że czegoś mu brakuje. Pewnego dnia spotkał człowieka, który nie miał prawie nic i zapytał: jak możesz być spokojny? A ten odpowiedział: bo przestałem liczyć drzwi, które są zamknięte, a zacząłem patrzeć na te, które są otwarte. W dzieciństwie bardzo często słyszymy, że życie jest niesprawiedliwe. Może to i prawda. Nigdy nie jest porówno. Nie zawsze dostajemy to, na co ciężko zapracowaliśmy. Ludzie nie zawsze zachowują się tak, jakbyśmy chcieli, a nasze plany często trafia szlak. Ale w dorosłym życiu zapominamy o drugiej części tej samej historii. Nawet jeśli nie możemy zmienić samej sytuacji, absolutnie zawsze możemy wybrać, jak na nią odpowiemy. Największym ograniczeniem nie jest to, co dzieje się wokół nas. Największym ograniczeniem jest historia, którą nasza głowa reżyseruje na ten temat i to, w co decydujemy się uwierzyć. Ludzie mają tę fascynującą wadę, że potrafią spalić całą piękną książkę, bo na pierwszej stronie znaleźli literówkę. Właśnie, wtedy włącza nam się ten automatyczny tryb ofiary. Zaczynamy powtarzać: nie mam wyboru, tak już musi być. Ale w 90% przypadków prawda brzmi zupełnie inaczej. Kiedy wierzymy, że nic od nas nie zależy, bierzemy swoją wewnętrzną moc i oddajemy ją w ręce losu. To tak, jakbyśmy dali kluczyki do auta przypadkowemu przechodniowi z tekstem: proszę poprowadzić moje życie, a ja idę panikować na tylnym siedzeniu. Ja bym obcemu nie oddał nawet mojego kocyka. Wróćmy do naszej metaforycznej szklanki. Wyobraźcie sobie dwie osoby, które stoją dokładnie przed tym samym naczyniem. Pierwsza mówi: brakuje połowy, co za beznadzieja. A druga mówi: o, mam połowę, starczy, żeby popić tabletkę. Kto ma rację? Fakt jest ten sam. Dokładnie 125 ml wody. Ale każda z tych osób żyje w kompletnie innej rzeczywistości emocjonalnej. Nasze emocje rzadko wynikają z samych suchych faktów. One powstają ze znaczenia, jakie do nich doklejamy. Jeżeli twój mózg ma ustawiony radar wyłącznie na szukanie ograniczeń, z jednej trudności zrobisz całą ekskluzywną kolekcję problemów. Znajdziesz jednego robala w jabłku i z desperacji spalisz cały sad. A z tą szklanką to lekka przesada. Jinx zrzuca je ze stołu i chyba zaraz mu pomogę. Pinokio. Zrzucanie moich rzeczy ze stołu o 3:00 nad ranem to zbrodnia. Jak to? Przecież każda przeszkoda między mną a tobą musi zostać zniszczona. Idziemy dalej. Bardzo często myślimy, kiedy życie przestanie rzucać mi kłody pod nogi, wtedy będę wolny i szczęśliwy. I tak czekamy na ten mityczny moment idealnego spokoju. Kiedy zmienię pracę, kiedy w związku będzie mi się układało. Problem w tym, że życie rzadko przestaje rzucać nam te nieszczęsne kłody. Cały tryk polega na tym, żeby przestać się o nie potykać, a nauczyć się budować z nich schody. Ludzie, wy do usranej śmierci będziecie czekać na idealny świat. Jakbyście z nim mieli podpisaną umowę.
Jak pada deszcz, to kot nie klnie na chmury. Kot wchodzi pod kanapę i idzie spać. To jest właśnie elastyczność psychologiczna. Nie chodzi tu o toksyczną pozytywność i udawanie, że jest cudownie, gdy cała reszta w twoim życiu się wali. Gdy ktoś ukradnie ci samochód, nie stoisz na ulicy i nie krzyczysz hurra, minimalizm. Jesteś wściekły, a na koniec dnia, kiedy opadną emocje, musisz wiedzieć, co teraz. Czas na naszą stałą sekcję dziwnych faktów, czyli wiedza, która zmienia perspektywę. Czy wiedzieliście, że nasz ludzki mózg ma ewolucyjnie wbudowany radar na poszukiwanie zagrożeń? To pozostałość po czasach, kiedy nasi przodkowie dzielili terytorium z mamutami. Dzisiaj odpalamy ten sam prehistoryczny system alarmowy do zupełnych bzdur. Nie odpisał ktoś na wiadomość? Alarm. Ktoś spojrzał dziwnie? Alarm. Szef powiedział, musimy pogadać, a wasz mózg już planuje listy pożegnalne. Odpala pełnometrażowy horror z najgorszym z możliwych zakończeń. Wy sami kręcicie sobie horrory w głowie? Dla mnie jedynym prawdziwym horrorem jest moment, w którym idziesz do łazienki, zamykasz drzwi i nie mogę tam wejść. O, maluchu, przecież wiesz, że ja zawsze wracam. Kot żyje tu i teraz. Nie jak człowiek w koszmarach, które sam sobie misternie wymyślił. Potem się dziwicie, że jesteście zestresowani. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy mówimy o spokoju, wolności i wybieraniu swojej reakcji, ludzie często mylą to z byciem uległym. Pamiętajcie, skupienie na własnym spokoju nie oznacza, że stajesz się dywanikiem, po którym inni mogą sobie bezkarnie deptać. Spokój, który nie ma podstawowych granic, to po prostu bierność. Jeśli ja gdzieś przybywam w pokoju, ale ktoś celowo niszczy moje poczucie bezpieczeństwa, szybko go rozwalę. I to jest moim zdaniem bardzo kocia filozofia życia. Zgadza się. Ja jestem zrobiony z czystej miłości, mruczenia i chęci przytulania. Ale jeśli obcy kot wejdzie do domu i spróbuje zająć moje miejsce na twoich kolanach, to poznają smak moich zębów. O miłość trzeba walczyć. Tak od razu pokazujesz kły, bez negocjacji? Nie no. Najpierw robię wielkie, smutne oczy i mam nadzieję, że wygonisz intruza. Pinokio ma na twoim punkcie świra. Dlatego ja przychodzę się przytulić tylko jak nie ma go w pobliżu. Więc zanim znowu zaczniemy się frustrować, czy ta nieszczęsna szklanka jest pusta czy pełna, zapytajmy raczej, co mogę dzisiaj zrobić z tym, co w niej już mam. Bo najważniejsza zmiana w życiu rzadko polega na tym, że z dnia na dzień dostajemy piękne, kryształowe szkło bez absolutnie żadnej skazy. Prawdziwa zmiana polega na tym, że zauważamy kran, że wciąż mamy ogromny wpływ, że na dnie każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji zostaje jedno: nasza własna decyzja, nasza perspektywa, nasz wybór, co zrobimy dalej. Nie zawsze wybierasz miejsce, w którym cię posadzili, ale zawsze wybierasz kierunek, w którym ostatecznie pójdziesz. I tym mądrym akcentem kończymy nasze dzisiejsze archiwum emocji. Dziękuję Wam ogromnie, że byliście dzisiaj z nami. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie nam w komentarzu, skupiacie się na brakach, czy potraficie dojrzeć to, co macie. Mamo, ja mam tylko jedno najważniejsze pytanie. Słucham Cię, Pinokio. Skoro już skończyliśmy to nagranie i ustaliliśmy te wszystkie mądre rzeczy o wyborach, to czy wybierzesz teraz opcję, żeby mnie poprzytulać i dać mi saszetkę? Do zobaczenia za tydzień i trzymajcie się cieplutko. I pamiętajcie, nieważne czy szklanka jest pełna czy pusta, ważne, kto was przytula.